Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o komputerku Maxtom Lenovo M720Q. Jest to jeden z najmniejszych komputerów Lenovo. Jak widzicie, jest naprawdę mały. A potem zobaczycie, że możliwości niekoniecznie są takie małe, jakby to gabaryty sugerowały. Zobaczcie. Sprzęt typowo taki mobilny, można go przenieść, wziąć ze sobą na przykład do plecaka, podłączyć pod jakiś monitor i pracować na nim. Zobaczcie tutaj porty, jakie ma z tyłu. Czyli tak, mamy tutaj HDMI, DisplayPort, dwa porty USB 3.0, dwa porty USB 2.0, Ethernet, no i oczywiście Wi-Fi. Z przodu, zobaczcie z przodu jak to wygląda. Z przodu zwraca uwagę USB-C, USB 3.0 obok niego. No i tutaj mamy jeszcze wyjście na słuchawki, czy tam mikrofon ewentualnie. I teraz tak, komputer ten idealnie nadaje się do upgrade'u, czyli rozszerzania pamięci, wymiany procesora, wymiany dysku, dodanie nawet drugiego dysku. I teraz zobaczcie, żeby go otworzyć, wystarczy wykręcić tylko tą jedną śrubkę tutaj. Czyli wykręcamy tą śrubeczkę. I teraz tak, obudowę przednią, ściankę przednią ściągamy do siebie i już. To jest cały demontaż tego komputera, można powiedzieć. Natomiast co my tu mamy? No i tak wygląda to w środku. Czyli tutaj mamy takie plastikową klatkę na dysk SSD. Tutaj jest ta zasilanie i również port SATA. Wentylator, który jest ale to bardzo cichy. I pod tym wentylatorem i tymi częściami tutaj plastikowymi znajduje się gniazdo procesora. I tutaj procesor również można wymienić. To nie ma z tym problemu. Jeżeli macie i trójkę, można wsadzić i piątkę, można wsadzić i siódemkę. I teraz tak, zdejmiemy sobie jeszcze tutaj tą plastikową klatkę na dysk SSD. I teraz zobaczcie, jak to wygląda tutaj. Zwraca uwagę tak, no tu jest układ, jakiś chipset, natomiast tutaj mamy kartę Wi-Fi. Ta karta Wi-Fi jest na slocie, jak widać, żeby tutaj było dokładnie widać to. Jest na slocie, czyli można ją wymienić na jakąś natywną kartę, natywną z macOS oczywiście, bo tu zwykle jest Intel. Intela też możemy uruchomić, no ale nie będzie miał tyle tych feature'ów pod macOS, co natywna karta. Także no tak to wygląda tutaj. Jeszcze z tej strony może. Dostęp jest idealny. I teraz tak, no pewno zastanawiacie się, gdzie tu jest drugi dysk NVMe albo pamięć w ogóle, prawda? No. I tu jest taka niespodzianka, mianowicie odwracamy go na drugą stronę i tutaj wystarczy lekko zsunąć tą spodnią ściankę i zobaczcie, mamy tutaj tak gniazda na pamięć, dwa sloty na pamięć, no i slot na dysk NVMe. Tutaj widać, że próbowali jeszcze drugi slot jakoś tam zaimplementować, ale może się nie udało. No w każdym razie tutaj jest idealna sprawa, bo ten dysk NVMe można wymieniać na jaką wielkość się chce. No i sloty pamięci. Sloty pamięci są
ograniczone do 32 giga, jak przy tych procesorach bywa. Tutaj są 2 razy po 16 giga. No i również są bardzo łatwe do wymiany. Także zobaczcie, jakie to jest proste. Jakie to jest wszystko proste, jeżeli chodzi o upgrade, wymianę właśnie. Idealne. Z jednej strony dysk SSD, a z drugiej strony cała reszta. I tu możecie teraz się zapytać, kurde, dlaczego to nie jest takie proste w przypadku Maca Mini. No cóż, Mac Mini jest zrobiony tak, żebyście płacili 10 razy więcej za upgrade pamięci czy upgrade dysku. No i tutaj, jeżeli chcemy to zamontować z powrotem, to tą ściankę dajemy tu, pyk. Teraz tutaj dajemy tą plastikową koszyk, plastikowy koszyk, pyk. Tu oczywiście dysk tam przykręcamy, te śrubki tam. Tutaj z drugiej strony naciągamy i jest. No i tutaj oczywiście ta jedna śrubka, która nam tą całość łączy. No i to jest wszystko właśnie, cały montaż i demontaż tego komputera. Tutaj trzeba zaznaczyć, że są to w naszym sklepie komputery poleasingowe, czyli używane, ale w idealnej kondycji. Taki komputer na pewno przeżyje niejednego nowego Maca Mini, także spokojnie możecie takie komputery zamawiać u nas. I teraz przejdziemy sobie do testowania tego właśnie komputera na systemie Mac OS. No i pokażę Wam, co ten mały komputerek potrafi. Lenovo M720Q i najnowszy system Mac OS Sequoia. Tutaj jak widzimy mamy procesor i5 9 generacji 6-rdzeniowy. Mocną stroną tego procesora jest na pewno grafika Intel UHD 630, ponieważ grafika jest tam maksymalnie kompatybilna z systemem Mac OS. Tutaj nie potrzebujemy dodatkowych sterowników, wszystko działa jak ma działać. Zarówno sleep, jak i wykorzystanie pewnych kodeków, które są w grafice. Zobaczymy sobie teraz na raport systemowy i po kolei pokażę Wam podzespoły, które tutaj są. Na początek karta audio i tutaj po prawej stronie jak to wygląda w preferencjach. Jak widzicie mamy standardowe głośniki, które można podłączyć, znaczy wyjście do głośników oraz po kablu HDMI czy DisplayPort również ten dźwięk może być przenoszony do naszego monitora. Jeżeli mamy monitor z głośnikami, no to jest super sprawa, ponieważ nie musimy mieć dodatkowych urządzeń. Następnie Bluetooth. W tym modelu akurat Bluetooth, jak i Wi-Fi są intelowskie. One oczywiście pracują. Wszystko działa elegancko, natomiast jeżeli byście chcieli mieć Bluetooth i Wi-Fi natywne, to można wymienić na taką kartę, to nie ma problemu i wtedy będzie działał dodatkowo AirDrop czy na przykład Magic Mouse.
Tutaj w tym wypadku pod Bluetoothem no, działają wszystkie urządzenia standardowe PC, jak najbardziej. Następnie karta Ethernet 1 gigabit, to jest taka karta standardowa. Grafika, jak już wspomniałem, Intel UHD 630 w pełni obsługiwana przez ten system. Pamięć tutaj jest zainstalowane maksymalnie 32 GB można zainstalować. Są dwa banki pamięci po 16 GB każdy i dla tego procesora 32 GB to jest maksymalna ilość pamięci, jaką on obsługuje. Mocną stroną tego komputera jest dysk NVMe Adata Legend. Dysk ten osiąga prędkości nawet do 3-3,5 tysiąca MB na sekundę i dodatkowo jeszcze możemy podłączyć pod port Serial ATA drugi dysk, na przykład pod instalkę Windowsa. Również bardzo dobra sprawa to jest. No i tutaj porty USB standardowo porty 3.0, tutaj jest również USB-C z przodu, jak widzieliście wcześniej na wideo. I Wi-Fi w tym modelu, jak już wspomniałem, to jest intelowskie, nie obsługuje tu AirDropa, ale obsługuje częstotliwość 2G, 5G i działa tutaj bardzo stabilnie. Tak więc jest to karta, która jest po prostu na płycie, na sokecie i można ją wymienić ewentualnie na kartę w pełni natywną z Mac OS, jeżeli jest taka potrzeba. I teraz zrobimy sobie jakieś testy. Tutaj na początek może szybkość dysku przetestujemy programem Black Magic Disk Speed. I tutaj jak widzicie, no takie wartości właśnie 2600, 2800 aż do 3000 MB na sekundę można uzyskać, a więc jest to bardzo, bardzo szybki dysk. Teraz jeżeli chodzi o grafikę, tu mogę Wam pokazać taki program VideoProc Converter, którym można przetestować, czy ta grafika obsługuje podsystemy Mac OS kodeki H264 i inne. I tutaj jak widzicie, no wszystkie te kodeki są obsługiwane, zarówno H264, jak i znacznie wydajniejszy HEVC. Także pod różne programy do edycji wideo na przykład jest jak znalazł. Jaka jest szybkość procesora? Zrobimy to programem Geekbench. Tutaj go jeszcze raz uruchomię. I tak, procesor jak widać to jest i5-9400T. Jest to procesor energooszczędny, czyli jak tutaj zobaczycie na przykład na tym wykresie z temperaturą i poborem mocy, no w tym teraz pobór mocy to jest około 6 W. No prawie nic nie robimy, no ale wiadomo, ten pobór mocy jest o wiele mniejszy niż w przypadku tutaj komputerów stacjonarnych. Potem pokażę Wam, jak to wygląda w takich testach, kiedy jest komputer Max obciążony. Na razie sobie zrobimy ten test Geekbench 6, test procesora. I jak widzicie, mamy tutaj już rezultaty tego testu. One są oczywiście trochę mniejsze niż zwykle, ponieważ działa w tle QuickTime Player. Teraz jeszcze można tutaj zrobić test grafiki w OpenCL Intel UHD 630. I mamy już wynik
w OpenCL 3297 i teraz jeszcze test w środowisku Metal. Czyli jak tutaj widać, w środowisku Metal ten rezultat jest trochę większy, 4514. I teraz jeszcze można zrobić krótki test procesora i pamięci znanym programem Passmark. Tutaj testujemy zarówno procesor, jak i pamięć. Możemy sobie zapuścić test procesora. I tu można jeszcze zauploadować na ich stronę, jeżeli chcemy. I porównać sobie wyniki online, jakie tam są ewentualnie. I teraz już na koniec jeszcze test programem Cinebench. Jest to program, który maksymalnie testuje moc procesora, chociaż wiadomo, iż nie jest to sprzęt polecany do jakichś renderingów maksymalnych, no ale jednak możemy ten teścik sobie zrobić tutaj. Lenovo M720. Zapuszczamy i zobaczymy, jaki będzie rezultat tego. Tu jak widzicie, no wszystkie rdzenie są maksymalnie obciążone, ale mimo wszystko ten pobór mocy nie przekracza, nie przekracza 40 watów. Także w porównaniu do komputerów stacjonarnych jest to bardzo, bardzo mało i to przy maksymalnym obciążeniu tutaj. No i mamy tutaj rezultat 4181 punktów w trybie wielordzeniowym, co możemy uznać za zupełnie zadowalający rezultat jak na tak mały, energooszczędny komputer. Teraz czas na podsumowanie. No cóż, mały, mobilny komputerek o wielkich możliwościach, jak na tą klasę sprzętu oczywiście. Możecie na nim zrobić wszystko w zasadzie, jeżeli chodzi o warunki domowe, jakąś prostą edycję wideo nawet, czy edycję grafiki. I przede wszystkim bardzo wytrzymały. Ten sprzęt na pewno przeżyje niejednego Maca Mini. Komputer możecie kupić u nas w sklepie internetowym i tutaj jak wejdziecie sobie do tego sklepu, masz tą Lenovo M720Q, jest to wersja podstawowa, wyposażona w procesor 8400T, 16 GB pamięci, dysk 1 TB i całość kosztuje 1390 zł. Natomiast oczywiście można go sobie dowolnie skonfigurować, czyli zrobić upgrade pamięci do 32 GB, aby procesora do i5-9400T, tak jak było w tym teście, ewentualnie nawet jest dostępny i7-8700T. I jeszcze karta Wi-Fi natywna z macOS, którą również można wymienić zamiast Wi-Fi intelowskiego. Natomiast jeżeli ktoś już ma taki komputer z procesorem i5, i7 czy nawet i3, to mamy propozycję instalacji systemu czy ściągnięcia systemu na dokładnie ten model komputera. I tutaj jak sobie wejdziecie w Masztom Server, w zakładce zobaczcie Lenovo M720 Tiny
I tutaj są gotowe systemy. Ventura, Sonoma, również będzie Sequoia, który można ściągnąć po prostu i zainstalować na swoim komputerze. Przejdziemy tutaj jeszcze do sklepu. Tutaj jest ta oferta właśnie Mac OS dla Lenovo M720 Tiny. I zobaczcie, jest opcja wysyłki pendrive'a bootowalnego z tym systemem albo pendrive'a instalacyjnego, ale również jest opcja ściągnięcia oprogramowania gotowego z naszego serwera. To jest taki backup całego pendrive'a bootowalnego. Po prostu wkładacie do złącza USB, instalujecie dokładnie tak jak na oryginalnym Macu i macie już Maca. Także uważam, że w tej cenie zamiana takiego PC na Maca, no to jest bardzo dobra propozycja. I cóż, to wszystko w tym odcinku i zapraszam do oglądania następnych naszych produkcji.